Witam w kolejnym odcinku. 18 kwietnia 2026, godzina chwilę przed 7 rano. Dzisiaj jestem w Krzyżanowicach i będę startował w szutrach premium. Moja trzecia impreza gravelowa w tym sezonie. No i ostatnia w pierwszej części sezonu. W sezonie letnim sobie odpuszczam jakieś dłuższe imprezy, bo nie chcę po prostu w tych upałach jeździć. A dzisiaj w planie 200 km, chociaż też jest możliwość na środku trasy zmiany dystansu. Trasa zapowiada się sztosowo. Pierwsze 100 km gdzieś tu po wałach wzdłuż Odry, później wzgórza Trzebnickie, a z powrotem, jeśli dobrze pamiętam, no to w stronę Oławy. Także życzę miłego dnia i dzięki za oglądanie. Sześć, 5, 4, 3, 2, 1. Start! 7:24, bawcie się dobrze i bezpiecznie. Także maszyna ruszyła. Wyjechałem w ostatniej grupie. Jeszcze się udało spotkać przed startem jazda z książkami. Pozdrawiam serdecznie. Chociaż na początku nie byłem tego świadom. Także jeszcze 208 do końca i no to... No i prawie 20 km, tutaj chyba ruiny zamku w Urazie. Jak widać cały czas po wałach, świetna nawierzchnia, średnio mam tam coś koło 23. Jasne, że mógłbym pojechać szybciej, ale 200 km to raz w życiu tylko przejechałem, także trzeba oszczędzać siły. Tutaj taki mały odcinek specjalny trochę. Tak z tego co widzę, to ta pierwsza część 200, no to jest w dużej mierze przez to, co jechałem kiedyś po wzgórzach Trzebnickich. Trasa od Just Ride Gravel, pozdrawiam serdecznie. No i filmik oczywiście zlinkuję u góry po prawej. Ponad 40 km za mną. No, praktycznie cały czas same premiumy. Tam może jeden odcinek specjalny jakiś był. No tu po wjechaniu na wzgórza Trzebnickie, no to sporo pod górkę. Praktycznie cały czas pod górkę.
ale średnia na razie dalej 23,4. I po 50, około 5 km trafiłem na taką ziemię niczyją, ani nikogo z przodu, ani nikogo z tyłu, także smuteczek, jadę sam na razie. I gdzieś tu przed 60 km taki gorszy odcinek. No jakoś mega tragedii nie ma, ale za szybko to też tutaj raczej nie pojadę. Także 6 dyszek za mną. I teraz jakoś 3 albo 8 km, już nie pamiętam. Pierwszy pit stop. No tam sobie zrobię, nie wiem, z pół godzinki przerwy. I później następny na 140. Także pit stop zaliczony. Na pit stopie udało się spotkać jazda z książkami. No trochę się rozebrałem, nogawki zdjęte, na razie jeszcze kurtkę na górze zostawiam. Trochę poharatany. Było spotkanie z barierką, ale pan ze straży dał mi plastry, także spoko. Jeszcze no prawie 150 do końca. No i ten asfalt to chyba poznaję. Teraz będziemy wjeżdżać do oborników śląskich. Z tego co wiem, to gdzieś tam w okolicach centrum nawet się będziemy kręcić. Jestem w centrum oborników, tu w tym parku sobie robiłem przerwę, kiedy jechałem po wzgórzach Trzebnickich. No, trochę ruchu jest, ale nie ma jakiejś tragedii. No i z powrotem na jakieś fajne skuterki. To przejazd przez te oborniki, jakiś najprzyjemniejszych nie należał, ale tu też, nie wiem, ze 3-4 km. Już tutaj 80 km wybiło, także 132 do końca. Na razie się czuję całkiem dobrze, też już trochę zaczynam czuć nogi, ale tutaj miejscami to są takie zjazdy, że no teraz na przykład jadę 3 dychy, a prawie w ogóle nie muszę mocy w to wkładać. Także, no trasa jest mega szybka naprawdę. Odjazdy, zjazdy, teraz trochę walki z piaskiem, także jest ciekawie na pewno teraz. No to też jest ta trasa, którą jechałem po wzgórzach Strzebnickich. Warto.
Przed chwilą miałem rozjazd, mogłem zjechać na trasę 100 km i skończyć za jakieś 10 km. No ale jedziemy się dobrze, piękna pogoda. To jakoś te 200 km to człapie, że tak powiem. Łącznie z przerwą średnią prędkość mam teraz na poziomie 20 km na godzinę, więc no 100 km za mną. Ostatnia dycha, no to 26 na godzinę po samych asfaltach. Także no trochę się nadrobiło. W ogóle teraz bardzo dużo asfaltów się porobiło przez te ostatnie 20 km. No trochę wiatr przeszkadza, ale jakoś na razie nie ma ogromnych problemów. I wyjeżdżam z Pasi Kurowic. Wjeżdżamy do Wrocławia. I już ponad połowa trasy za mną, za chwilę będzie 110 km. No jak widać powrót na wały koło Widawy tym razem, czyli znowu super nawierzchnia. Było trochę bruku, było trochę jakichś gorszych tych i przejazd przez jakieś wrocławskie osiedla, ale rozumiem, że na 200 km raczej ciężko same stosy zrobić. I właśnie wjechało 120 km. Ostatnia dycha 22,3. Praktycznie cały czas po wałach. Dla mnie to jest niepojęte, jak to jest tu dobrze zrobione. Poznań to by się mógł uczyć od Wrocławia, jak robić ścieżki gravelowe. Także jeszcze 2 dychy i będzie fiksy. Naprawdę długi odcinek wałów, a teraz asfalt sztos, także nic się w sumie nie zmienia. Takich ujebowych odcinków to nie wiem, było może ze 2-3 km, a mam 125 chyba na liczniku. Także no naprawdę trasa miodu. Jeszcze jeden jakiś odcinek specjalny na budowie drogi, ale jakiejś tragedii to tu nie ma.
chyba ostatnia prosta do punktu odżywczego. Tutaj kawałek asfalcikiem. Przed chwilą jakieś ujeby były, ale to tam nie wiem, kilkaset metrów może. Jest pit stop. Także zrobiłem sobie dłuższą przerwę, coś koło 45 minut i ruszam na ostatnie 70 km. No tutaj takie samo jedzenie jak na tym poprzednim stopie tak naprawdę. Było full dobrych szutrów, teraz tu jakiś polny dojazd, no już mniej niż 60 km, także super. A teraz taki asfalt, że lepiej po bocznym jakimś, gdzie troszkę szuterku, no ale takich asfaltów nie, chyba nie było nawet takiego dziurawego asfaltu. 160 za mną, ostatnie dwie dyszki, dużo premiumów, ale też sporo asfaltu. No ten asfalt różny teraz się taki fajny zrobił. W sumie może i dobrze, bo człowiek troszkę chociaż odpocznie. 54 do końca. Kolejna seria świetnych szuterków. To 80 km za mną, no tutaj dużo szuterków premium, także fajnie tutaj z kolegą właśnie, który tutaj przede mną jest, sobie jedziemy teraz. Jak pewnie słychać, zaczęło trochę dmuchać. 190 km prawie w nogach, 28 do końca, także nie jest łatwo, ale myślę, że jakoś to doczłapię. No ten odcinek asfaltowy tutaj teraz raczej średnio przyjemny, dosyć spory ruch, także mam nadzieję, że już dużo tego nie zostało. Na szczęście ten bardziej uczęszczany kawałek się skończył i tu teraz po jakichś osiedlach, czy nie wiem, czy to wioska jakaś jest, jedziemy. Już mniej niż 20 km do mety i po raz kolejny wały. Ciekawe w sumie, czy już większość trasy teraz będzie po tych wałach. No tutaj nie są one jakieś dwupasmowe czy coś, ale i tak są fajnie wyjeżdżone. Dzień dobry.
15 za mną, 15 do końca. Ostatnio po tych wałach bardzo fajnie. I zobaczymy, tu przez Wrocław się trzeba przebić i później z powrotem do Krzyżanowic. Szczerze mówiąc, to myślałem, że tu będzie jakiś slalom gigant na tych wałach we Wrocławiu. A to no jest trochę ludzi, ale nie jakoś nie wiadomo jak. No ale w sumie tych wałów tutaj jest tyle, że to się pewnie po prostu jakoś rozkłada. Chodź, głową. Jest! Udało się. Gratulacje. Dzięki. Jak było? Super. Także jestem pod samochodem, więc czas na podsumowanie. No trasa, no to ja nie wiem słów po prostu. Szutroza Bolesławiecka w tamtym roku była naprawdę bardzo dobra, ale tutaj nie wiem, z 90 albo 85% trasy no to były albo szutry premium, albo naprawdę dobre asfalty. No może jedyne co mi się nie podobało, no to ten taki odcinek trochę bardziej uczęszczanej drogi, no ale jak mówię, muszą być jakieś łączniki między tymi naprawdę dobrymi odcinkami. Co jeszcze bym inaczej zrobił? Na pewno bym sobie wynajął gdzieś tu nocleg w okolicy, żeby nie jechać o 5:30 tutaj w okolicy Wrocławia. Też fajny pakiet startowy z czapeczką, jakimiś tam bonusami. Atmosfera też na trasie super. Pozdrawiam kolegę z okolic, czy w sumie z Jawora, z którym tam między 50 a 3, kiedy brakowało mi 50 do 30 km do końca, jechałem razem. Naprawdę super atmosfera. Tam jeszcze kolega z Jeleniej Góry bodajże i z Wrocławia też z nimi miałem trochę więcej kontaktu, także no nie wiem, no chyba nic więcej się nie mogłem spodziewać. Pogoda też świetna, cały czas słońce, miejscami ponad 20 stopni. No co prawda rano jak tu przyjechałem było około 2, no ale jak już się słońce rozgrzało, no to było naprawdę świetnie. Także myślę nad tym, czy w przyszłym roku nie pojechać tutaj takiego pierwszego dłuższego ultra, że tak powiem dwudniowego na 450 km, bo naprawdę te trasy tutaj muszą być sztosowe. Także polecam każdemu, jeśli ktoś szuka jakichś naprawdę bardzo dobrych szutrów lub chce zacząć zabawę z maratonami, ultramaratonami gravelowymi. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.